Witajcie moi kochani na moim kanale Życie bez scenariusza. Dziś rozpoczynamy dzień od kawy. Pogoda dzisiaj w miarę nam dopisuje, nie pada, jest chłodno, ale to akurat na pracę w ogródku będą idealne, ale nie tylko. No zostańcie ze mną, zobaczycie. Ja oczywiście tradycjonalistka, mała, czarna, parzona, z fusami, jak to mówią po polsku. Wiem, że nie wszyscy teraz piją z ekspresów, z filtrów, a ja standardowo. No to przywitajmy dzień. Idealna. Pachnie. Zapach kawy po poranku. Super. No i moi kochani, pogaduchy pod winogronem. Pamiętacie sezon letni? Mam tu Michę. Będę obierać teraz majeranek. Mam sobie go na kolana. I muszę go obsypać, bo tak, pokażę wam jak to wygląda. Ładnie wysech. Więc teraz muszę tylko z tych gałązek, z tych liści. Jest dużo kwiatu, ale ja potrzebuję, bo normalnie nie mam nic już. Słoneczko mi tu ładnie teraz przygrzewa. No i teraz tak każdy jeden listek będę obierać. Każdą gałązkę będę teraz obierać. Będę miała, jest to mój własny majeranek. Tego dużo. Są też kwiaty, ale nie szkodzi. Kwiaty też się nadają, ładnie pachną. Jednego roku to pierwszy raz, jak zbierałam ten majeranek, co sobie suszyłam, to wiecie, mi gałązki wpadały do środka i potem jak gotowałam jakąś zupę, żurek czy coś, to miałam pełno tego gałęzi. Ale człowiek z czasem wszystkiego się uczy. Tak, ale majeranek, ja lubię osobiście majeranek i używam go dosyć dużo. Już miałam naprawdę bardzo mało. Dzisiaj pracowity dzień. Ale mówię, takie dni już nie są deszczowe, to warto je wykorzystać. Bo mieliśmy jechać na spacer, zobaczyć na wodospad, ale jeszcze mam taki jeden tutaj niedaleko w górach. No ale jest trochę roboty przy domu, więc trzeba to też ogarnąć. Jak się tak wyjeżdża, no to niestety już nie ma na to czasu. Jutro mają dzieciaki przyjść. No, musiałam zamknąć mojego psa w domu, no bo szczekał mi tutaj. Sąsiad jest za płotem i durak mi szczeka. Moi kochani, dziękuję wam za wasze komentarze, za wasze spostrzeżenia, za to, co dajecie mi nowe instrukcje, dajecie mi pomysły. I to mi się podoba. Mi się podoba, dlatego że mam potem jakiś punkt odniesienia związany z waszych komentarzy, co jest właśnie fajne. Niedziela, sobota to są dni takie, gdzie mogę cośkolwiek jeszcze zrobić. Staram się. Dzięki za posłuchanie moich piosenek. Pytacie się mnie w komentarzach, kto pisze, kto pisze teksty. Teksty do piosenek piszę ja. Z pomocą oczywiście AI, ale przerabiam je na swój tok myślenia, przerabiam je na swoje odczucia w danym momencie, co chcę przekazać. Natomiast co chodzi o muzykę i wokalną, to są to są programy komputerowe, które podkładają muzykę, głos. Są to oczywiście płatne programy. Mam wykupiony taki jeden program, który mi pomaga właśnie w tym wszystkim. I powiem wam, jest to fajne, bo jak mam takich właśnie, puściłam tą piosenkę mojej koleżance, która jest obecnie w Polsce i śmiała się do mnie, mówi, słuchaj, mówi, czy ta piosenka jest o mnie? Nie, kochani, to nie było o niej. To było ogólnie do was wszystkich, żeby się nie poddawać, nie gaśnijcie, nie poddawajcie się, bo życie jest, mówię, jedno. Czasami warto się po prostu zmobilizować
Jest dużo ludzi, którzy sobie nie radzą z emigracją, nie radzą sobie z różnymi przeciwnościami losu. No ale życie jest świat jest po to, żeby go zwiedzać, żeby go oglądać, żeby... Ja nie mówię, że musicie wyjeżdżać na stałe, ale czasami warto zobaczyć nowe kultury, spróbować nowej kuchni na przykład. Ja pamiętam, jak wyjechaliśmy z mężem do Grecji, no to wiadomo, to były początki lat 90., był 91 rok i powiem wam, owoce morza, no kto za komuny jadł owoce morza? Nikt, przynajmniej nie ja. Nie mówię, że nikt, no bo ludzie też przecież jeździli, wyjeżdżali na różne wczasy, czy też do Grecji, czy do Chorwacji i tam właśnie w tych rejonach owoce morza są bardzo standardem, ale ja jako młoda dziewczyna z moim mężem, z moim chłopakiem jeszcze wtedy wyjechali, to właśnie dla nas to było wszystko takie nowe. Kurde, co to jest w ogóle, co za robaki są. A teraz sobie nie wyobrażam. I teraz jak idziemy do restauracji, to ja jestem właśnie zwolenniczką owoców morza. Bardzo lubię. Czy krewetki, czy ośmiornice. Nie przepadam aż tak za rybami, ale owoce morza mi smakują. Czy squidy, czy muszle świętego Jakuba. To chyba tak się nazywa po polsku. No, powiem wam, bez porównania. Bez porównania. Uwielbiam. Naprawdę uwielbiam. Jak macie okazję gdzieś pojechać, zobaczyć, popróbować nowych kuchni, polecam. Nie wszystko nam smakuje oczywiście, bo to wiadomo, że to ma niektóre przyprawy nam nie odpowiadają. Ja mam na przykład kilka takich przypraw, które nie bardzo przepadam za nimi. Pisaliście w komentarzach na temat Green Flats. Domek dla babci. Z komentarzy napisała mi, że taki Green Flats 70 metrów kwadratowych trzeba mieć dużą działkę i to postawić na działce urodziny czy gdzieś tam. Tak, zgadzam się. Jest taki wymóg, ale można sobie, wiecie, my Polacy potrafimy sobie radzić w różnych sytuacjach. Ludzie też są w różnych sytuacjach, mają duże pałacie ziemi i tak naprawdę oprócz kangurów nic tam nie ma. Dużo ludzi właśnie podnajmuje jest to w kontrakcie też zapisane, czasami dożywotnio, jakiś tam obszar jest, wynajmują, podnajmują ziemię, której nie trzeba kupić, tylko po prostu płacić za tą ziemię, taki wynajem, tylko tą dzierżawę. I można sobie taki mały domek wybudować właśnie. To jest tak jak w Polsce, no, jesteście w blokach, no niby macie własnościowe mieszkania, ale grunty i tak należą do jakiejś tam spółdzielni, czy tam do urzędu miasta. I tak samo tu już ludzie robią tak samo, że wynajmują, podnajmują u kogoś, jak ktoś ma na przykład 1000 metrów, czy 1500, czy 2000, na przykład w górach tutaj często ludzie tak robią, podnajmują kawałek obejścia, nikt sobie nie przeszkadza. Jest to uregulowane prawnie, że jest to domek dożywotni i ludzie sobie tak żyją. No, a jeżeli w dokumentach macie napisane, że coś jest dożywotnio, to jest dożywotnio. Nie ma żadnej opcji, żeby ktoś was z tego domku wyrzucił, a można go zbudować do 300 000 dolarów, więc nie trzeba płacić tych milionowych kwot. Znam kilka osób, które właśnie tak zrobiły, wybudowały sobie za tanie pieniądze domek. No mówię, jedyny wymóg to jest to, że działka może być nie wiadomo jak duża, obszar wynajętej, wydzierżawionej ziemi, natomiast domek nie może być większy jak 70 metrów kwadratowych. To jest jedyny aspekt, który musi być zachowany. A z czego on będzie zbudowany, to też nie ma znaczenia. To już jest wasz wybór. Ale są takie opcje. 300 000 na tą chwilę. Można kupić takie studio za 180 000, czy tam 2 pokoje, czy dać swój własny plan.
Więc nie jest to tak do końca, że trzeba mieć rodzinę i w ogóle większości nas tutaj przylatujących do Australii nie ma rodziny. Nie ma. Tu w Australii właśnie jest tak, że no, ludzie mają różne sytuacje też finansowe, tracą pracę, albo ludzie chcą po prostu już zrezygnować z pracy, mają duży obszar, nie chcą sprzedawać, a na przykład nie mogą tego podzielić, bo to też jest duży aspekt, że czasami są duże działki, a jednak nie mogą tego podzielić na mniejsze, żeby to sprzedać, więc próbują sobie można to, tak jak już napisałam w komentarzu, że są inne sposoby. I dużo osób tak robi. Dużo osób, ja tutaj znam kilka rodzin, które tak zrobiły, podnajęły, poddzierżały. Oczywiście płacą za tą ziemię tam jakieś minimalne pieniądze. I to jest wszystko notarialnie zapisane. No robią też tak rodziny tutaj, jeżeli już tak są, jak ja mam już córki dorosłe, czy tam wnuki i kupią sobie na przykład jakiś obszar duży, też mogą, też właśnie, żeby rodzice byli bliżej. To też jest taka inwestycja do nich na przyszłość. I też można właśnie kupić taki Granny Flat, który jest normalnym domem, niczym się nie różni. Niektóre wyglądają jak Holiday House, ja to się śmieję, takie zresztą widzicie, ktoś kto nie widział, to zapraszam do poprzedniego odcinka. To zapraszam do odcinka właśnie o domach 70 metrów kwadratowych, bo naprawdę są to domy bardzo, bardzo funkcjonalne. Jesteście osobami samotnymi, czy jesteście osobami starszymi, to właśnie tak można sobie skorzystać. Jesteście osobami młodymi, które nie mają opcji wzięcia kredytów na przykład milionowych, to dobrze właśnie od czegoś zacząć i mieć taki holiday. Ja na przykład chciałam coś takiego zrobić, podobało mi się w górach. Zresztą wiecie, mieszkamy tu blisko gór i nasi znajomi też mają bardzo dużą działkę. Też się nas pytali, czy nie chcemy sobie tak zrobić. No wiecie, na emeryturze to już tak. No ale teraz to jeszcze do pracy dojeżdżam. Jeszcze jak dojeżdżam do pracy, trochę bym miała za daleko. Chociaż tu w Australii wszystko jest daleko. Z drugiej strony. No ale mówię, to był tylko taki, chciałam wam dać taki pomysł na życie, bo jednak nie ma co się załamywać i narzekać na tą Australię, bo opcji jest. Jak ktoś chce, zawsze coś znajdzie. Nie ma co straszyć wszystkich dookoła. No, ktoś mi kiedyś powiedział, że ja za bardzo chwalę Australię. Pewnie, że chwalę i będę chwalić, czy się to komuś podoba, czy nie. To są moje odczucia. To są odczucia mojej rodziny. O, słoneczko wychodzi, o, będzie ciepełko, witamina D3. Bajka. To są moje odczucia, to jest mój punkt widzenia i ja nie mogę narzekać na Australię pod żadnym względem. Lubię ten kraj, podoba mi się ten kraj, czuję się w nim dobrze. Nie ma większych problemów, ludzie są przyjemni, uśmiechnięci, niczego nie brakuje. No brakuje, wiadomo, europejskiego standardu czasami. No, to dlatego dostaję paczki z Polski, jak jedziemy, czy mój mąż jak jedzie, to wysyłamy sobie paczki z Polski, kupujemy sobie tego, co mamy ochotę i wysyłamy sobie, no bo wiadomo, nie będziemy tylko targać w walizkę, bo to jest nadbagaż, a wiadomo, że jeszcze tam w tym bagażu to jeszcze też są jakieś prezenty, to dla dzieci, to dla znajomych, no więc wiecie, to jest właśnie taki, że ile by człowiek nie wziął, to i tak jest zawsze nadwyżka. Już się człowiek stara, a dobra, już nie kupujemy tego, kupujemy to. No więc mówię, za wasze
za Wasze komentarze. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, spostrzeżenia. Są rzeczy też, których ja nie wiem i łapiecie mnie to na tym i piszecie mi w komentarzach, że wcale tak nie jest. No zgadzam się, no oczywiście, że tak. Ja nie jestem alfą omegą, ja nie jestem agentem nieruchomości, ja nie jestem budowlańcem. Pewne informacje, które mam, to mam z doświadczenia mojego męża, no bo on się troszeczkę na tym zna. Ja natomiast to niekoniecznie. Jakie są zarobki? Pytacie się mnie też w komentarzach, co ja robię, co ja nie robię. Ja już Wam powiedziałam kiedyś w jednym odcinku,